Hej, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Jak widzicie, jesteśmy w innym aucie, bo mam dla Was niespodziankę, ogromną niespodziankę. Jedziemy na 3-dniową wycieczkę campervanem. O co chodzi? Skąd mamy ten samochód? Jak to wygląda? I ogólnie co będziemy przez te 3 dni robić? Dam Wam znać, dam Wam informacje w późniejszym czasie. I jeszcze wcinamy kimba, pijemy grejpfrutowe napoje i dopiero co wyruszyliśmy z domu. Mieliśmy chwilę wcześniej, ale to dlatego, że mieliśmy małe problemy z siedzeniem dla Eliasza, żeby je zamontować, plus oczywiście pakowanie i ogarnianie tego wszystkiego, bo pierwszy raz mieliśmy okazję zobaczyć, jak taki samochód wygląda dzisiaj dopiero rano, więc wytłumaczę Wam wszystko. Mam nadzieję, że zainteresuje Was nasza wycieczka i zapraszam, ruszamy. Samochód ma też opcję Automatic Ride, czyli jeździ samemu, ale to co chwilę informuję, żeby położyć ręce na kierownicy, na wszelki wypadek, jakby wiecie, to nie jest full automatic, tylko ma wspomagać jazdę. Właśnie jeżeli jedziemy gdzieś dalej, gdzieś dłużej, to wtedy on ma wspomagać właśnie, żebyśmy nie zasnęli lub żebyśmy pilnowali jednak drogi. Myślę, że to bardzo fajna opcja, bo to troszkę daje odpoczynku. No, ale zobaczymy, jak to będzie działało dzisiaj, bo dzisiaj będziemy długo jechali. W ogóle cały ten wyjazd będzie całkiem sporo spędzony w samochodzie. Nie tylko zwiedzanie, nie tylko kamperowanie, ale właśnie sporo jazdy samochodem. It's not visible anything! Jesteśmy w pierwszym miejscu, które chcieliśmy zobaczyć. Polecane było w Naver Map i jeszcze zanim tutaj dojechaliśmy, mieliśmy nieprzyjemną sytuację, ale na szczęście udało nam się wszystko naprawić. Jest to związane z Eliaszem, więc nie będę Wam opowiadała, co się stało, ale było to nieprzyjemne, na szczęście rozwiązane i jesteśmy w miejscu, jakby to nazwać, deptaku, który jest umiejscowiony na skarpie. Deptak podtrzymywany jest palami. Bardzo często w Korei właśnie takie miejsca są na nadbrzeżach, gdzie można właśnie spacerować w taki sposób. Nawet w samym Busan jest takich miejsc całkiem sporo. Patrzymy na przykład na kamienie. Tak, jeden kamień to nawet ma nazwę od żółwia wspinającego się na górę i można zobaczyć to, jak pewnie widzieliście. Niestety część tego deptaka została zawalona, bo jak widzicie, te kamienie przez cały czas się osuwają i niestety tak osunęło, że zniszczyło ten deptak. Tutaj na przykład jest osłonka, ale właśnie tam, gdzie spadły kamienie, nie było tej osłonki niestety. No niestety została rozwalona ta ścieżka. Szkoda, bo bardzo fajnie można sobie tutaj pospacerować. My będziemy chyba teraz uciekali do samochodu i do kolejnego miejsca. Zobaczymy, co będzie kolejne na naszej mapie wycieczki. Bo zniszczysz moją kurtkę! Jesteśmy w kolejnym miejscu. Chyba nawet nie jechaliśmy 30 minut. Właśnie o to chodzi w takim campervanie, że możemy jechać wszędzie i się zatrzymywać i też spać gdzie chcemy. Zatrzymaliśmy się, bo po prostu zauważyliśmy z ulicy coś ciekawego do zobaczenia. Taki mały porcik plus
Właśnie ciężko mi określić, co to do końca jest, ale jakby pieszy most, który jest podwieszany, jest zadaszony, więc zobaczycie, to się przekonacie, o co mi chodzi. Interesujące to trochę jest, bo ciekawie wygląda. Policjant! Policja? No, to jest morska policja. Taki mamy widoczek z rana. Słuchajcie, będziemy już lecieć w kolejną miejscówkę. Spójrzcie, mieliśmy naprawdę fajny widok wieczorem. Dzięki temu też mogliśmy słuchać wieczorem fale, oglądać przez cały czas morze, bo przez pewien czas przed pójściem spać mieliśmy otwartą tą klapę, więc naprawdę przyjemnie. Plaża też pusta, zero ludzi, więc było można na spokojnie sobie leżeć i podziwiać widoki. Teraz już będziemy lecieć w kolejną miejscówkę, a kolejne miejsce chyba prawdopodobnie wybieramy Incheon. Czemu? Dlatego, że jedziemy dookoła Korei w 3 dni. Pewnie już tytuł Wam wszystko zdradził, ale zdecydowałam, że chciałabym przejechać Koreę w te 3 dni. Co prawda jest to trochę na prędce, więc samo podsumowanie dam Wam na koniec filmu, ile nas to wszystko w ogóle wyszło, jak wynajęliśmy ten samochód, bo myśmy go nie kupili. My wynajęliśmy przez pewną firmę samochód, dzięki czemu mogliśmy przejechać. Żałuję, bo jednak mogliśmy się zdecydować na 4 dni i wtedy byśmy na spokojnie, ale tak jak mówię, dam Wam znać o całych kosztach oraz naszych wrażeniach już pod koniec filmu, a teraz ruszamy w kolejną drogę. Słuchajcie, jedziemy teraz tunelem, który ma 5 km, więc całkiem sporo. Nie wiem, czy to nie jest ten najdłuższy tutaj w Korei. Chyba dłuższy jest w samym Seulu, ale co jest też ciekawe, jadąc koła wibrują i nie jestem 100% pewnie jak to działa, ale jeżeli wiecie jak to działa, to słychać muzykę, w sensie ta wibracja, która powoduje, że samochód jedzie, wtedy jest wytwarzany dźwięk, muzyka, też nie wiem z jakiego utworu, ale jest to utwór znany, więc bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że udało mi się telefonem nagrać, jak ten dźwięk jest wytwarzany. I tak jak mówiłam, jedziemy do Incheon. W ogóle to jest takie dziwne światło specyficzne. Dobra, chyba już nie złapię tego dźwięku, więc puścimy muzykę dla Eliasza i jedziemy dalej. Jeszcze troszkę nam zostało. How much left? 2,5 godziny. No, to już właśnie widzę, że się skończył tunel. Całkiem długi, naprawdę długo się jedzie. A, i za chwilę kolejne. No, Korea, kraj tunelu. 잠시 후 우회전입니다.
Witajcie w Incheon i znajdujemy się w Chinatown. Miejsce bardzo popularne, z tego co kojarzę i widać po miejscach braku miejsc parkingowych i trudności w znalezieniu. Naprawdę musi tutaj być sporo ludzi. Co prawda jak jechaliśmy, większość zmierzała do miejsca, w którym myśmy byli, czyli do Ganwon-do, ale tutaj wyobrażam sobie, że też będzie bardzo dużo ludzi. Chinatown także jest w Busan, ale jest to malutka uliczka. Tutaj właśnie słyszałam, że jest to naprawdę sporej wielkości miejsce, więc będziemy pewnie sobie tutaj w okolicy chodzić, zwiedzać, napijemy się może kawy nie, może kawy później, jak będziemy w drodze już do kolejnego miejsca. Tutaj może coś zjemy. Time enough for us to. Oh, the moments when I can't focus on you, you still wait till I do. No. 지금까지 제 얘기 들어줘 정말 고마워요. 잘 부탁드립니다. And I'd love to get away, just a different yesterday. I'm not looking for change, but I love it anyway. To escape my day to day, or a different daily pace. You're light to the end of my night. Green road signs, or see the coastside. I can't lie, I got no preference. I fly airlines, and it's to Amsterdam too. I don't mind long as I'm with you. Your timing's right. Don't undermine all my breakthroughs, and you don't tell me what to do. Trusting I know what is best for us two, and I'd love to get away, just a different. W Incheon nie mamy tylko jednej uliczki, czyli Chinatown, która jest chyba najbardziej znaną uliczką tutaj w Incheon, ale także mamy uliczkę z japońskimi domkami, restauracjami, kawiarniami. Właśnie wszystko jest tutaj tak w stylu japońskim. Oczywiście jest to spowodowane tym, że Japonia kiedyś kolonizowała Koreę. To było za czasu okupacji japońskiej, dlatego jest wiele pozostałości i wiele miasteczek ma właśnie japońskie uliczki, które swoją drogą bardzo ładnie wyglądają i warto się między nimi przejść. Jest też uliczka taka typowo artystyczna, która trochę mi przypomina Gdańsk. Wiecie, ja mieszkałam w Gdańsku, więc to miejsce mi bardzo ją przypomina. Zabudowanie w takim stylu industrialnym plus czerwona cegła, to myślę, to taka wizytówka Gdańska, ale pewnie nie tylko Gdańska, bo innych miast w Polsce także. Mamy też uliczkę dla dzieci, do której jeszcze nie doszliśmy. Nie wiem, czy uda nam się, może tak szybko przejdziemy i że będziemy powoli zmierzać do samochodu, bo trzeba ruszyć w dalszą drogę.
Witajcie w moim ostatnim dniu kempingowania w camping car. Jak widzicie, ten camper van wcale nie jest taki duży. Na pewno nie możemy stać tutaj, kiedy coś robimy. Raczej możemy, ale będziemy pochyleni. On ma też opcję właśnie szyberdachu, co dzisiaj widzieliście, i powiększenia do góry, spania u góry. My dzisiaj to zrobiliśmy, dlatego że na dole było bardzo gorąco. Jest możliwość grzania tego miejsca, podgrzewania, także mamy ciepło na wyłączonym silniku, ale niestety już samej klimatyzacji nie ma takiej opcji, więc to był powiedzmy mały problem, raczej problem latem, więc nie wiem, czy byśmy się nawet zdecydowali na wiosnę. Czemu by nie, ale właśnie latem może być jednak tutaj troszeczkę za gorąco. Sprawdzam telefon, bo chyba dzwonił czy coś. Zobaczę za chwilę. No, dzisiaj zrobiłam sobie makijaż w końcu, bo 2 dni bez makijażu, tylko sobie rzęsy przetuszowałam, ale nie wyglądało to dobrze, więc pewnie wczoraj wyglądałam jak taki czerwony buraczek. W tym w ogóle jest zabawnie, bo oczywiście Ganwon-do, Seoul, piękna pogoda, słoneczne, a kiedy jedziemy na dół Korei, od razu chmury i lodniska pogoda. Ja nie wiem, co się stało ostatnio, ale naprawdę nasze okolice są okropne. Dzisiaj zwiedzimy prawdopodobnie 2 albo 3 miejsca, czyli całkiem sporo. Zaznaczyłam na mapie, bo jest na pewno ta plantacja herbaty, która wygląda moim zdaniem bardzo fajnie. Jest to opcja, jeżeli nie jedziecie na Jeju, bo na Jeju jest bardzo słynna plantacja herbaty Osulak, pewnie możecie kojarzyć, to tutaj w Korei także jest na lądzie jest plantacja, którą będziemy chcieli odwiedzić, i jest też Purple Island. Ja już dawno miałam to zaznaczone, chciałam pojechać tam, ale zawsze było za daleko, więc pewnie Purple Island i możliwe, że ponownie pojedziemy do Name. Ja uwielbiam Name. Raz tam byłam i po prostu bardzo mi się spodobało i się zastanawiam, czy dzisiaj także nie pojedziemy, jeżeli nie znajdziemy jakiegoś innego miejsca, dlatego że jest w planie takim, żeby po prostu jechać nad brzeżem. Oczywiście podsumowanie dostaniecie na koniec, czy się opłaca w ogóle na takie 3 dni wyjechać samochodem, ale jak na razie czekam na mojego męża, bo on tutaj chodzi dookoła. Ja w międzyczasie przygotowałam samochód do wyjazdu, plus ogarnęłam troszeczkę tutaj, więc czekamy na chłopaków, albo też wyjdę i może pokażę Wam, jak tu wygląda ogólnie. Jesteśmy koło rzeczki, więc ale chyba tutaj nie ma takiego typowego zejścia na rzeczkę, więc nie będziemy tam, ale co ciekawe, jest tutaj basen. Took too many tequila, my control getting weaker. Usually I don't drink this much. Tell me when can I see ya? Cup
making me nutty. Sent a pic to be clearer. Text me back, I can't wait too long. The liquor making me meaner. Got me thinking way too much. Tell me when to wrap this up. Don't wanna be by myself. Teach me how to. Oczywiście nie mogło zabraknąć tutaj napisu I purple you, czyli napisu, który wyrażenia, które powiedział B, jeden z członków BTS-ów i powiedział, że kolor purpurowy, fioletowy jest ostatnim kolorem w tęczy, dlatego oznacza jakby koniec i jest to powiedzenie do końca bądźmy w miłości, coś takiego. Jest to wolne moje tłumaczenie, więc mam nadzieję, że jest to określenie poprawne, ale bardzo ciekawe, dlatego jest ten napis I purple you. Oczywiście jest to jakby odzwierciedleniem I love you, a jako, że jesteśmy w purpurowej, fioletowej, na fioletowej wyspie, więc oczywiście pasuje tutaj idealnie. Wyspa jest często tutaj odwiedzana. Widać, że jest sporo osób, a ten most, który jest cały właśnie fioletowy, który łączy tak naprawdę dwie wyspy, nie tylko jedną, ale właśnie dwie, jest jednym z najciekawszych elementów w tej wyspie. I jeszcze jak jedziemy, to wiele domów właśnie ma takie... Bardzo głośne są te panie. I oczywiście wiele domów ma na przykład dachy fioletowe, jest poczta fioletowa, łazienka fioletowa, więc sporo akcentów fioletu możemy znaleźć na tych dwóch wyspach i na stałym lądzie. You know I'm on the way. I'm giving what you take. I've got no games to play. I'll keep you up all night. Baby, I can promise you'll be alright. If you take care of me, I'll take care of you. Let's get lost until we see the sunrise. Yet I know I can't afford to get too close, but the things you do just keep me wanting more. Keep on taking me to where it's personal. Tell me I'm the only one that you adore. Got me thinking way too much. Tell me when to wrap this up. Don't wanna. I jesteśmy w kolejnym miejscu, czyli w mieście Posong i jest tutaj plantacja zielonej herbaty. Najpopularniejsza myślę, że jest na Jeju, ale okazuje się, że Posong także ma swoją plantację zielonej herbaty i powiem Wam szczerze, zaskoczyłam się tym, jak to ładnie wygląda. Chodzi o te drzewa, dają niesamowicie piękny klimat, wygląd, no naprawdę wygląda to oszałamiająco, tym bardziej, że te drzewa naprawdę są wysokie, te pnie są grube, dzięki czemu bardzo oddają taki leśny klimat. Jest tutaj też ścieżka właśnie tak równo posadzonych tych drzew. Właśnie się zastanawiam, czy ktoś je tutaj po prostu posadził i wyglądają tak ładnie równo, czy one po prostu tak wyrosły, ale wygląda to niesamowicie. Myślę, że bardzo
fajne miejsce do odwiedzenia. Jeżeli ktoś jest tutaj w okolicy, to myślę, że warto. Ja czekam na moich chłopaków. Nie wiem, poszli gdzieś szybciej i mi gdzieś zaginęli. Będę ich szukała, bo jest tutaj sporo ścieżek, którymi można podążać i trzeba po prostu zobaczyć, gdzie my mamy iść. Na pewno będziemy oglądać te wzgórza, które chyba tutaj są i bardzo fajnie wyglądają, takie typowe, które idą kaskadowo w dół. Jest tutaj też kawiarnia, z której pewnie skorzystamy i się napijemy czegoś. Może zjemy jakieś ciasto. Jeszcze się przekonamy. Wiem, że tutaj są lody, więc Eliasz na pewno matcha ice cream spróbuje, ale gdzie są moje chłopaki? Jest tutaj też sklepik, więc może zajrzę za chwilę też do sklepiku. Może kupimy tutaj sobie herbatę, ale może do nich po prostu zadzwonię. Już kiedyś rozmawiałam na ten temat z moim mężem, ale myślę, że chciałabym się tą uwagą także z Wami podzielić. Od kiedy zwiedzam Koreę i kiedy jeździmy razem z moim mężem, zauważyłam takie dwie tendencje, dwie różnice między miejscami. To jak one wyglądają. Na przykład bardzo często można spotkać miejsca, które przyrodniczo bardzo ładnie wyglądają, ale Koreańczycy lubią dodać coś od siebie. Jak na przykład jakieś plastikowe figurki, kwiaty, jakieś dodatkowe takie rzeczy, a po drugiej stronie jest to, jak niektóre miejsca są ładnie zrobione, zadbane, bez właśnie takich dodatkowych akcentów. I takie miejsca właśnie bez urozmaicania dużo bardziej mi się podobają, bo podkreślają to, jak przyroda bez pomocy człowieka potrafi pięknie wyglądać. Jednym z takich też przykładów są na przykład te ulubiane przez Koreańczyków tak zwane cave, czyli jaskinie, które często można spotkać w różnych miejscach w Korei. I byliśmy w jednej, gdzie pływaliśmy pontonem, ale też bardzo dużo takich właśnie dodatków było w tej jaskini, ale też byliśmy w takiej typowo naturalnej jaskini, gdzie oczywiście zrobiony został deptak, żeby było wygodniej chodzić i dużo bardziej mi się podobała ta druga opcja niż ta pierwsza. Dajcie znać, czy właśnie Wy lubicie takie dodatki, czy jednak wolicie, jak przyroda sama pokazuje to, co ma nam do zaoferowania. What's your take? For you? Na samo zakończenie szybkie podsumowanie całego wyjazdu z takich ogólnych informacji. To my wynajęliśmy campervan przez firmę Soka, która właśnie w swojej opcji ma także wynajęcie takiego samochodu. To jest coś podobnego jak w Polsce mamy tego Poldek, coś tak podobnie się nazywało i tutaj właśnie oprócz zwykłych samochodów można także wynajmować campervany i jeżeli chodzi o trasę, to przejechaliśmy z Busan do Sokcho, do takiego jednego z wyższych punktów właśnie na mapie. Nocowaliśmy w mieścińce, która jest powyżej Sokcho. Sokcho na drugi dzień wybraliśmy się do Incheon. Miało być na początku Paju, ale w Paju już byliśmy. Już zwiedzaliśmy, nawet są filmy na kanale, więc jeżeli chcecie, to Was serdecznie zapraszam. I z Incheon wybraliśmy się do Haenam. Haenam to jest miejscowość, gdzie mieliśmy nocleg u znajomego mojego męża i potem z tego miejsca wybraliśmy się na Purple Island, gdzie spędziliśmy troszeczkę czasu i wybraliśmy się do Posong, gdzie jest plantacja zielonej herbaty, którą Wam serdecznie polecam, bo naprawdę niesamowicie fajne miejsce i moim zdaniem ta plantacja herbaty dużo lepiej wygląda, nawet jeżeli byliśmy w takim momencie, gdzie ta herbata zielona nie wyglądała jeszcze tak, wiecie, w najlepszym rozkwicie i z tego miejsca pojechaliśmy do Busanu i o 22 zdawaliśmy samochód. I słuchajcie, czy
nam się podobało i czy polecamy. Ogólnie mi się bardzo podobało. Opcja taka, że nie musieliśmy właśnie rozkładać namiotu, bo pewnie jakbyśmy musieli rozkładać namiot, pakować wszystko i jechać w kolejne miejsce, byłoby to troszkę upierdliwe, więc przez to, że mieliśmy taki campervan, wszystko mieliśmy w tym samochodzie, nie musieliśmy rozkładać tego namiotu, więc czas był na plusie. Do tego mogliśmy więcej miejsc zwiedzić, powiedzmy więcej miejsc zwiedzić w krótszym czasie, ale to zarazem jest plus, a zarazem minus. Dlaczego? Przejdźmy właśnie do najważniejszego minusu, na co bym cię następnym razem nie skusiła, to czas. 3 dni na obkrążenie tak naprawdę całej Korei to jest za mały czas, przez co więcej spędziliśmy w samochodzie, a nie zwiedzając miejsca, przez które przejeżdżaliśmy, więc następnym razem, jeżeli zdecydowalibyśmy się kiedykolwiek, choć wątpię, na taki trip, to albo wybralibyśmy 4 dni, albo 5 dni, a jeżeli nie, bo nie mamy tyle czasu, to bardziej zdecydowalibyśmy się nie obkrążyć Korei, tylko na przykład wybrać 3 punkty w okolicy siebie i wtedy w taki sposób podróżować, bo niestety to był ciężki temat, mało zwiedziliśmy, mało zobaczyliśmy, chociaż byliśmy w drodze przez cały czas. Drugim i ostatnim minusem i także ostatnim punktem właśnie w tym filmie to są koszty. Sam początkowy koszt miał wyjść bardzo tanio, dlatego że jakby to powiedzieć, wynajęcie samochodu jest drogie, dlatego że na te 3 dni wynajęcie samochodu miało wyjść 1 014 000, ale mój mąż wygrał kupon 80% na nowy rok, dzięki czemu ta kwota została pomniejszona i wyszło 280 000, co było początkową kwotą przyjemną w odbiorze, ale słuchajcie, przez to, że przyjechaliśmy, tutaj informacja ile kilometrów przejechaliśmy 1554 kilometry, więc całkiem sporo, to doliczyli. My się tego nie spodziewaliśmy, że tyle nam doliczą, ale jednak doliczyli nam 582 000, więc naprawdę dużo nam doliczyli, przez co przestało tak się nam tak za bardzo opłacać właśnie wynajęcie kolejny raz i jazdę samochodem w taki sposób. Do tego jeszcze oczywiście highway, czyli wszystkie autostrady, opłaty za autostrady wyszło 58 000, całość 921 800. Razem z mężem stwierdziliśmy, że to jednak za dużo, ta kwota jest no niestety nie na nasz budżet, dlatego przełknęliśmy w tym momencie tak dużą kwotę i zdecydowaliśmy, że więcej raczej nie zdecydujemy się na takie wyjazdy, już wolimy pojechać w jedno miejsce, zwiedzić porządnie to miejsce, spędzić więcej czasu w jednym miejscu niż jeździć w taki sposób i taką ilość pieniędzy wydać. Dajcie znać, co wy o takiej opcji uważacie, czy wy byście się zdecydowali. Oczywiście my zdecydowaliśmy się, dlatego że początkowa kwota była dużo niższa niż z tą, którą skończyliśmy. Nauczyliśmy się, już wiemy, rozumiemy. No niestety, mam nadzieję, że wam się filmik za to podobał. Jeżeli tak, to zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć w kolejnym. Pa!